I witam gorąco w kolejnym odcinku Wróżenia z fusów. Raczej powinien to być kryptoporadnik, bo ostatnio jesteśmy bardzo skorelowani z giełdą S&P 500 i tego, co robi dziadzia Fed. I dzięki temu, że jesteśmy tak skorelowani, możemy dowiedzieć się dużo więcej informacji na temat, jak zachowują się rynki finansowe. I dlatego ta dłuższa audycja dzisiaj, z tego, co ostatnio Benjamin Cowen przedstawił nam na temat rynków finansowych, czyli S&P 500, kiedy mamy recesję, kiedy do niej dochodzimy, yield curve i inne rzeczy, które tutaj będą pokazywane, mogą nam nakreślić wizję, jeżeli będziemy dalej podążać za S&P 500 i za giełdą, gdzie możemy się znaleźć, również tutaj w krypto. Wszystko zależy od tego również, jak będą się zachowywały nasze stablecoiny i zapraszam na tę audycję, żeby po prostu zrozumieć to, co się dzieje właśnie w tym momencie w recesji w Stanach Zjednoczonych i jakie ma to znaczenie dla giełd i przy tym samym, jakie ma to znaczenie dla krypto. Zapraszam. So, the first thing I want to address is the academic argument that Więc pierwszą rzeczą, którą chciałbym zakreślić, to jest akademicka wiedza o tym, kiedy wchodzimy w recesję. Pamiętajcie, dla tych, którzy nie chcą tłumaczenia, link do oryginału, ten film trwa 37 minut, jest w opisie i możecie sobie wtedy wejść na spokojnie i obejrzeć w 37 minut to, co ma do przedstawienia Benjamin Cowen. A uważam, że to jest bardzo ważna wiedza do tego, żeby zrozumieć, gdzie jesteśmy teraz w krypto. we are already in a recession. And I myself have said many times Ja sam powiedziałem sobie wiele razy in the first half of 2022 w pierwszej połowie 2022, that we were already in a recession. że jesteśmy już w recesji. And the reason for this I powodem tego is because we saw two consecutive quarters było to, że widzieliśmy 2 kwartały, jeden po drugim, of negative GDP. tego, że mieliśmy negatywne GDP, czyli po polsku PKB, czyli jest to wartość, współczesna miara wielkości danej gospodarki. Jego spadek jest postrzegany jako zapowiedź kryzysu, zaś wzrost jako zwiastun zyskiwania i dynamicznego rozwoju społeczeństwa. Poziom PKB zależy od wielu czynników, które składają się na dobrobyt państwa. I tutaj GDP, jak zauważa Benjamin Cowen, po prostu w Stanach Zjednoczonych było spadkowe w 2 praktycznie kwartałach, tak? And normally this would correspond with a recession. I normalnie byłaby to zapowiedziana recesja. Now, we could argue there's many reasons why it has not been declared a recession. I możemy argumentować, dlaczego do tej pory jeszcze nie znaleźliśmy się w recesji. Whether it be political Czy to jest polityczna zagrywka przed wyborami na przykład, można dodać. or whether it be people living in denial. Czy ludzie nadal żyją w zaprzeczeniu do rzeczywistości? Wybory, oczywiście chodzi o wybory teraz te śródterminowe, tak? Czyli te do kongresu na przykład w Stanach Zjednoczonych, które się dzieją i są bardzo ważne do tego, żeby nadać bieg w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, czy to będą demokraci, czy republikanie. A wiadomo, że często przed wyborami warto jeszcze gdzieś tam uśmierzyć ten ból wyników tym, że po prostu nie przekazujemy jawnych informacji, że jesteśmy w recesji. Wszystko jest cacy, okej, nic się nie dzieje. Dlatego na to również warto zwrócić uwagę. Co się wydarzy po wyborach, czyli już za niecałe 2 tygodnie, nawet mniej, no to może być już zupełnie inny obraz gry. However, there are some counter-arguments that economists could make to say that we have not yet entered a recession. I pewne argumenty kontra mogą się również pojawić, dlaczego nie jesteśmy w recesji, jeżeli chodzi o niektórych analityków, czy tych, którzy przepowiadają prawdziwą recesję w cudzysłowie. However, it's coming relatively soon. Okay? And I want to talk about it in this video. So I chciałbym o tym opowiedzieć w tym wideo. if you're not familiar with US real GDP, this is what it looks like. So Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z US Real Gross Domestic Product, czyli tym GDP, this is what it looks like. And this is the quarterly change. i tu mamy zmiany na kwartalnym, czyli And what you'll notice if we zoom in to the two most recent quarters, jeżeli sprawdzimy na te ostatnie 2 kwartały, it was negative. było to negatywne, czyli poniżej oczekiwań, praktycznie bez wzrostu. Now, normally
this would constitute a recession. Normalnie to by powodowało recesję. On this chart, there are several gray shaded regions. Na tym wykresie mamy parę szarych regionów, które tutaj widzicie. On this chart and the charts that we'll discuss in this video, the gray shaded regions represent prior recessions I te szare właśnie tutaj różne obszary reprezentują wejście również w recesję. in the United States. You can see that when real GDP quarterly Widzimy, kiedy kwartalnie ten realny GDP, czyli PKB spada when the quarterly change goes negative, albo jest negatywne, it corresponds koresponduje to z recesją. to a recession. So, all things considered, it would make sense to say Dlatego miałby to sens, żeby podpowiedzieć, this should be a recession already. że powinniśmy być już w recesji teraz. But one of the interesting things, though, Ale jedna z interesujących rzeczy is that in Q3 of jest to, że w kwartale trzecim 2022, 2022 we are now coming out of wychodzimy that academic argument for a recession. z tego akademickiego punktu podejścia do recesji. And what's more interesting is that despite the fact that we had two consecutive quarters of negative GDP, I mimo to, że mieliśmy te dwa negatywne wyniki PKB, overall all-time high GDP has now just occurred. ale to all-time high jeszcze GDP, w tym momencie jeszcze nie mieliśmy go. And we just went higher Wyszliśmy wyżej, than we went earlier this year before gdzie poszliśmy na początku tego roku, we had those two consecutive quarters kiedy mieliśmy te dwa, jeden po drugim okresy negatywnego PKB. of negative GDP. So, this is an interesting development. To jest interesujące. I want to talk about why there are a lot of economic reasons, or at least some reasons, why you could argue that the recession that a lot of people are discussing has not actually yet occurred. I można porozmawiać też o ekonomicznym modelu, dlaczego ta recesja jeszcze nie weszła w życie, Other than, say, like on paper with two consecutive quarters of negative GDP. niż tylko One tak of jak na these main papierze, reasons że mieliśmy te dwa negatywne okresy kwartalne PKB. is the low unemployment rate. Now, Jedna z nich, mówiliśmy o nich już wcześniej, to jest nadal mamy niski wskaźnik bezrobocia. there are a lot of counterpoints to the unemployment rate. We could talk about the validity of the data. I można tutaj zawsze zastosować dane, które można dodać kontrę do tej wypowiedzi. And so on and so forth. But if you just look at the data for what it is, Ale jeżeli patrzymy na dane, jakie widzimy, and look at, again, the gray shaded regions on i widzimy te szare tutaj właśnie regiony, które on pokazuje, this chart, you will notice that when the unemployment rate is going up, wiemy, że kiedy bezrobocie wzrasta, that is where we get recession. wtedy te dwa czynniki powodują prawdziwą recesję. That is where the pain is really To wtedy widzimy masowe zwolnienia, kiedy widzimy ten płacz praktycznie, który się dzieje. felt in the United States economy. It is not simple, it's probably not enough to just look at the change, the quarterly change in real GDP and argue Tylko nie jest to wystarczające, żeby tylko patrzeć po prostu na dwa kwartały i mówić, że już jesteśmy w recesji. Do tego trzeba dodać właśnie to bezrobocie. necessarily constitute a recession if you can see that it normally would correspond to a recession, but that's one data point. And Ale to jest tylko jeden czynnik zbiorczy, czyli jedne dane, tak? Jeżeli bierzemy tylko te dwa kwartały. if you pull up the unemployment rate, you can also see that when Jeżeli it goes weźmiemy to bezrobocie do tego, up, that's what corresponds to dopiero wtedy widzimy, że mamy tą prawdziwą recesję. to a recession. So I don't really want to debate too much Nie chciałbym debatować za wiele na temat tego, czy as to whether, we were in a recession jesteśmy w recesji, czy w niej nie jesteśmy. already in 2022, because I fully understand the arguments for it, Bo rozumiem dwa podejścia tutaj, za i przeciw. and I'm not really here to dismiss it. What I am here to say is that by a lot of other metrics, Jestem tutaj po to, żeby dodać do tego wiele kolejnych metryk, żeby zrozumieć, we are likely about to head into a recession, że właśnie możemy wejść w tą recesję.
and it is likely going to be relatively painful I będzie to również bolesne for the United States economy. dla Stanów Zjednoczonych i ich ekonomii. If you look at the unemployment rate right now, Jeżeli byśmy spojrzeli na bezrobocie teraz w Stanach, it still remains relatively low. nadal jesteśmy na niskim poziomie. 4. Okay? And it's currently sitting at 3.5%. Dokładniej, żeby to przedstawić, to jest 3,5%. This is a historic low this cycle. To jest historyczny, jeden najniższy poziom, w tym cyklu nawet. In fact, to find unemployment lower than 3.5%, Żeby sprawdzić niższe jeszcze rejony, które mogłyby się wydarzyć w bezrobociu, you would have to go back all the way to the 1960s and 70s. musielibyśmy się przenieść do 1960-70 roku, lat 60. i 70., Early 70s to find when the unemployment rate was this low. żeby znaleźć tak niskie bezrobocie. However, to go back to the 70s Ale żeby wrócić do lat 70., would also be to go back to a period where we had high inflation. wtedy też byśmy zauważyli, że mieliśmy dużą inflację. If you go take a look at inflation year over year, this is Jeżeli byśmy sprawdzili inflację rok po roku, headline inflation year over year in the United States, you can see that inflation has just absolutely skyrocketed widzimy, że ta inflacja w tym momencie jest na wysokim poziomie, tak? 8 gdzieś tutaj, 8,2%. over the last several months. And, Czyli mieliśmy ten masakryczny wzrost inflacji w ostatnich miesiącach. starting all the way back into 2021. In order to find a period where inflation was this high, again, Żeby sprawdzić jeden inny, gdzieś tutaj poziom, gdzie byliśmy w tak wysokiej inflacji jak teraz, you would have to go back all the way to the early 1980s, and then you musielibyśmy wrócić gdzieś do lat 80., would also find a similar period in the 70., early 1970s. What you will also notice is that recessions tend to occur around periods of high inflation. i recesja najczęściej pojawia się wtedy, kiedy mamy właśnie tą dużą inflację. Or just after it. Albo chwilę po. Why is that? Why Dlaczego tak jest? do we see recessions after periods of high inflation? Well, first of all, inflation can hit a lot of Americans pretty hard if it Więc wiemy, że inflacja po pierwsze dla ludzi jest również bolesna, tak? costs a lot more money Bo kupujemy rzeczy za dużo większe pieniądze. Możecie się przejść również w Polsce teraz, kiedy kupowaliście jeszcze niedawno chleb, nie wiem, po 4 zł, teraz mleko jest po 5 czy po 4 zł zamiast po 3. Także to samo jest w Stanach Zjednoczonych, czyli wszystko jest droższe. Jeżeli byście wiedzieli, ile kosztuje woda nawet tutaj w Stanach Zjednoczonych, taka wiecie, już ta z lepszych, to trzeba wydać $20. 22, 25 za powiedzmy 12, 24 butelki, żeby po prostu nie pić tych najzwyklejszych wód, tak? Także tutaj też tą inflację można zobaczyć. just to get everyday necessities, you're not going to have as much discretionary spending for other things, and therefore it is going to feel very, very challenging. Dlatego to się staje takim troszeczkę wyzwaniem dla ludzi również. Na czym oszczędzać, na czym niedokładnie. Also, when the unemployment rate goes up, a lot of people lose their jobs, and of course that also is felt in the economy as well. Jeżeli to bezrobocie idzie w górę, to też jest dużo ciężej, tak? But what you'll notice is that when inflation goes up, Ale za każdym razem, kiedy inflacja idzie w górę, we tend to have a recession widzimy, że chwilę później lub w tym samym czasie mamy recesję. right after it or during that time. Why is that? Again, it takes a recession typically to Dlaczego tam mamy takie czasami opóźnienie, tak? Bo potrzeba czasu, get us out of it. But why żeby dojść do tego. why do we need a recession to get out of it, or what causes that Dlaczego w ogóle potrzebujemy recesję? Co to powoduje? recession in the first place? Is it just high inflation? Czy to jest tylko ta wysoka inflacja? Not really. Nie do końca. What really I think we need to look at is the federal funds rate, right? So Musimy spojrzeć również na Federal Fund Rate. interest rates.
czyli tak naprawdę interest rate, czyli to są stopy procentowe. Interest rates are going up right now. W tym momencie stopy procentowe idą w górę, dlatego czekamy na kolejne posiedzenie Fedu, żeby zobaczyć, czy dojdziemy do 4, 5, 6%, gdzie jest mało prawdopodobne, określa się gdzieś około 5% z tego, co możemy dojść, ale widzimy, że teraz mamy właśnie te wyniki wzrostowe. At a pace that we have never seen. I co jest zastanawiające, to stopień, w jakim idziemy teraz z tym dodawaniem właśnie tych stóp procentowych, jest to tak szybkie, jakie nie widzieliśmy jeszcze do tej pory. Okay, now interest rates have gone up to much higher levels Oczywiście wcześniej w innych latach 80., 70. wyszliśmy na dużo większe poziomy, before, but they've never really increased ale nigdy nie była to taka strzała w górę, czy praktycznie uderzenie na wierzchołek końcowy this quickly. And the economy tak szybko. is starting to feel this in a lot of measurable ways. There's Dlatego ekonomia może to odczuć w wielu różnych gdzieś tutaj skutkach. a lot of companies that are coming out with Wiele firm, które teraz wychodzą earnings reports that are ze swoimi właśnie informacjami o tym, ile zarobiły. Tak? Mieliśmy Google, mieliśmy Facebook, który praktycznie stracił bardzo dużo, jeżeli chodzi o zarobki teraz w tym momencie. Bardzo dużo wydają na Metę. Jeszcze więcej można by powiedzieć na wybory w Stanach Zjednoczonych, chociaż nie do końca, ale wiemy, że tutaj te firmy ostatnio bardzo nieciekawie pokazywały te swoje wyniki, tak, które no, są spadkowe. a lot less than, or a lot, well below expectations, and they're selling off relatively quickly. We saw this happen, we've seen this happen many times before. I widzieliśmy, że często właśnie po takich wynikach są spadkowe właśnie takie akcje tych różnych spółek. And it's usually not a great sign for what's to come over the next several months. Nie jest to dobra oznaka tego, co może nadejść w kolejnych miesiącach. The interest rate right now for the United States is 3.25%. Teraz w tym momencie mamy 3,25 dokładnie w Stanach Zjednoczonych, tak? 3 i kwarta, czyli 3,25. Okay, for the Fed funds rate, it's 3.25%. We're likely going to see another 75 basis point rate hike at the next meeting. I w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w tym tygodniu, już za chwilę, prawdopodobnie zobaczymy 75 punktów bazowych, czyli dojdziemy do 4%. The next meeting is next week. If we go look at market expectations for next week, and Jeżeli byśmy sprawdzili, jak to wycenia rynek, ile procent ewentualnie będzie dodanych w tym momencie na kolejnym posiedzeniu, we go look at November, there's currently an 86.9% 86,9 wszystkich tutaj procent jest postawionych na 75 punktów bazowych. chance that we're going to get another 75 basis point rate hike, and a 13.1% Tylko 13% chance that we're going to get another 50 basis na 0,5% wyżej, czyli 50 punktów bazowych. point rate hike. Clearly, the market is pricing in a 75 basis point rate hike. Czyli widzimy, że bardziej rynek obstawia, że będzie te 75 punktów bazowych. Furthermore, in December, the market is currently pricing in another 50 basis point W grudniu market gdzieś tutaj wycenia w tym momencie najbardziej dojście już nie na 75 punktów bazowych, a bardziej na 50 punktów bazowych, że to będzie w grudniu, czyli to będzie taka oznaka może zmieniającej się ewentualnie podejścia Fedu, ale 60% w tym momencie, to może się zmienić bardzo szybko po kolejnych wyborach, wynikach, że tutaj będziemy mieć 70% na znowu 75 punktów bazowych, także to jest za miesiąc dopiero, ale widzimy, że już tutaj market wycenia to troszeczkę inaczej, na 50 punktów bazowych 60%. point rate hike to end the year at 4.5%. If you go skip ahead to March, Jeżeli byśmy spojrzeli na marzec, jak to wycenia rynek, no nie zdecydowanie tutaj jest. there's a good chance that we're going to be at between 4.75% to 5% for the Fed funds rate, Gdzie możemy być gdzieś 4,5% na 5%. meaning that the terminal rate could be 5%. Co może oznaczać, że ten nasz końcowy wynik, do którego możemy dojść z tymi stopami procentowymi, będzie w granicach 5%. Right? It could be 5%. There's a chance it could be that high. There's also a chance it might not make it that far. Oczywiście jest szansa, że nie dojdziemy aż tak wysoko,
which I do think we will eventually get to 5% if Ale wydaje mi się, że i tak do tych 5% dojdziemy. I'm just, projecting my own opinion. To jest tylko moja opinia. And there is a risk that it could actually go higher. I jest ryzyko, że możemy iść również wyżej z tym. One of the reasons to not completely discount the idea of it going higher than 5%. Jedna z idei, która może nie warto nawet odrzucać tej opinii, że pójdziemy powyżej 5% jest taka, Is if you actually go look at interest rates jeżeli spojrzymy na właśnie te stopy procentowe and inflation, i inflację, it tells a somewhat interesting story. mówi nam to o interesującej historii. So this chart here shows recessions shaded in gray. Także to nam pokazuje te recesje, które były na szaro wcześniej, w poprzednich latach. United States inflation, which is the green line, I inflację, zielona linia. the US effective interest rate, which is the blue line. I efektywny interest rate, czyli te stopy procentowe na niebiesko. You may notice, okay, and let's really watch, or let's really look at this relatively closely. You may notice I może zauważyłeś, że that it typically takes the effective interest rate going above headline inflation to najczęściej widzimy, że interest rate, czyli te stopy procentowe, wychodzą powyżej tej zielonej, czyli tej inflacji, która jest w Stanach Zjednoczonych. actually bring that inflation back down. You can see back in the 70s there were Widzimy w latach 70. również, że wyszliśmy tą niebieską linią. Do czego on tutaj dąży? Zobaczcie, gdzie jesteśmy w 2020. Nawet nie jesteśmy w połowie dojścia do tej zielonej linii. three spikes with inflation. Okay? Let me show you a bit closer. I'm going to hide interest rates for a minute. You see the spike in inflation in the early 1970s. Widzimy, że mieliśmy ten wzrost inflacji w 70. latach, 75. And then again in the mid 70s, and then again in the early 80s. w 80. również. All three of these led to recessions. Trzy te właśnie nam spowodowały, że weszliśmy w recesję. This one over here led to two recessions. But Ta na końcu w 80. latach doprowadziła do 2 recesji nawet. all three of them led to recessions. Ale wszystkie z nich doprowadziły do recesji. What's interesting is if you overlay the interest rates that the Fed had to go to, I jeżeli nałożymy na to właśnie te stopy procentowe, które rząd dodaje wtedy, every single time the interest rate za każdym razem te stopy procentowe wychodzą powyżej tego zielonego inflacji, tej zielonej inflacji. went above headline inflation before inflation actually started to come down in any meaningful way. It's kind of crazy to think about to some degree because headline inflation right now is currently sitting at over 8%. Now, I to jest bardzo ciekawe, bo headline inflation, czyli ta, która gdzieś pokazuje nam, gdzie jesteśmy, jest w granicach 8%. I'm not saying that the effective interest rate by the Fed is going to go over 8%, I nie mówię o tym, że może będziemy dochodzić ze stopami procentowymi do 8%, but because of a trend like this, ale dlatego, że mamy taki trend, I think it's at least reasonable to jest to przynajmniej możliwe dla nas do przeanalizowania. assume that the terminal rate could be above 5%. Albo, że po prostu stopy procentowe mogą być powyżej 5%, a nie tylko zatrzymać się na 5% i schodzimy. No, w latach 2000 chyba wyszliśmy na 6% i to zmiotło praktycznie bańkę dotcomów, tak? I o tym też warto przypomnieć. However, if we are going to have a terminal rate above 5%, the way that we get there might not be in, say, a linear fashion. Z gracją, jaką dojdziemy do tych ponad 5%, to nie musi być miesiąc po miesiącu, nie musi to być linijne, jak on to zauważa. The Fed might raise interest rates up to a certain level, let's say Na przykład Fed może dojść do pewnego poziomu, 5%, and then do 5% hold it there. i przetrzymać tam przez jakiś czas. And if inflation is stubborn and does Jeżeli inflacja nadal jest uparta not come back down, i nie sprowadza się na dół, then perhaps they might start raising interest rates again dalej mogą gdzieś tutaj dodać ten współczynnik inflacji dalej. rather than cutting them. This is a possibility. Czyli dodać te stopy procentowe bardziej. I don't know that it's the most likely possibility, but it's Nie wydaje mi się, że to jest jedno z najlepszych
przewidywań, które mogą się wydarzyć, oczywiście tych najbardziej prawdopodobnych, but at least a possibility to consider ale jest to pewna sprawa, którą możemy przeanalizować. because at least when you look back at the last period, the last decade we had where we had high inflation, it took the interest rates going above headline CPI for us to actually see inflation come back down. Dlatego te stopy procentowe bardziej tutaj wyszły poza inflację, tak jak tutaj mieliśmy 20% gdzieś w latach 80., w latach 2000, jeszcze raz zobaczmy, no 6-7% tam chyba było, tak? Wyskok na chwilę i też byliśmy poza tą jest zieloną linią. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę niżej, nawet dalej niż ta zielona, gdzieś tutaj on mówi o tych 8%, dlatego byśmy musieli gdzieś wyjść poza te 8% ze stopami procentowymi, co by to oznaczało dla rynków, no na pewno nieciekawe miesiące. I would like to see inflation come back down because Chciałbym, żeby ta inflacja spadła niżej, I do think that whenever it does come back down, bo kiedy zejdzie niżej, which could be a long time, może to być jeszcze długi czas, that will lead to our next phase of economic expansion wtedy by to doprowadziło do kolejnej ekspansji w ekonomii, tak? Czyli do wzrostu. in the United States. Of course, until we get supply chain issues resolved and until inflation comes back down, we are likely not going to see this. I dopóki ta inflacja nie spadnie i stopy procentowe również, no to raczej tego nie będziemy widzieć. So, we've touched on real GDP and the quarterly change. Także- We've talked about the academic argument Mówiliśmy o akademickim argumencie, mówiliśmy o PKB, that you could say we are already in a recession or we were in one czy jesteśmy w recesji, czy nie jesteśmy, różne współczynniki na to oddziaływują. for the first half of 2022, and that's now no longer the case since the most recent quarter came in at positive GDP. I teraz mieliśmy ostatnią kwartał, gdzie mieliśmy pozytywne GDP. So there's that. We've talked about the interest rates and how quickly the Fed is raising interest Mówiliśmy też o stopach procentowych, jak szybko w tym momencie to oddziałuje do poprzednich lat, gdzie były to bardziej łagodniejsze wzrosty. rates right now. The problem with raising interest rates at this phase Problem ze stopami procentowymi w tej fazie i wzrostem ich to is that normally, and I'm going to overlay the S&P 500, normalnie, jeżeli pokażemy tutaj S&P 500, cały wykres, normally when the Fed raises interest rates, normalnie kiedy Federalna Rezerwa wzrasta stopy procentowe, they do it when the economy is relatively strong. robi się to wtedy, kiedy ekonomia cała jest mocna nadal. And when the stock market is going up. Kiedy stock market nadal idzie w górę, tak? They usually start cutting rates I najczęściej gdzieś zaprzestają dodawania stóp procentowych, when the market is starting to show weakness. kiedy market zaczyna, tak jak tutaj widzicie, S&P 500 zaczyna gdzieś dołować. Okay? You can see that over here. In the dot-com crash, they started cutting rates. .com również zaczęli, jak już ten market się wywalił praktycznie, przestali już te stopy procentowe dodawać. The minute Wręcz przeciwnie, zaczęły one spadać. we started showing weakness. During the financial crisis, they started 2008 rok, podobnie. cutting rates. The minute we started to show weakness. In 2020, W 2020, czyli kiedy tutaj będzie to wrzesień 19, 2020 mieliśmy ten krach w marcu, they started cutting rates again. również. The minute we started to show weakness. The economy and the stock market are showing weakness right now. I teraz widzimy, że ekonomia również pokazuje, że S&P 500, czyli giełdy, mają oznaki słabości, But the Fed is raising ale Federalna Rezerwa i tak podnosi stopy procentowe. interest rates. Just think about that for a minute. I mean, this is not, this is arguably to some degree somewhat unprecedented. I widzimy, że w pewnym momencie jest to niewidziane, albo teraz to, co się dzieje, nie do końca jest to tak, jak było wcześniej, tak? Typically, the Fed lowers interest rates. Normalnie, kiedy widzimy załamanie na rynkach, powinien Fed przejść w przeciwnym kierunku, czyli obniżyć stopy procentowe. When the economy starts to fall off a cliff. Not the other way around, right? They Nie w przeciwnym kierunku. don't usually raise interest rates into a slowing economy. But you could argue that mistakes in Fed policy are what usually lead to recessions. Ale And widzimy, it is- że pomyłki w tym, co robi Fed, najczęściej doprowadzają też do recesji. It's hard to imagine
that we will be able to avoid a recession given the data that we're looking at. I byłoby to trudne, żeby ominąć recesję z danych, które tutaj mamy. And just to reiterate, I'm going to continue on to a few other things. This includes inflation remaining I inflacja tutaj jest somewhat sticky. nadal wysoka. This includes the unemployment rate remaining relatively low. Now, I do tego dodajemy jeszcze bezrobocie, które jest na niskim poziomie, zadziwiająco. you might say, why does that? What does that have to do with a recession? Well, I widzimy, co to ma do znaczenia, czyli to bezrobocie na niskim poziomie do recesji. as I said before, once the unemployment rate starts to go up, I W momencie, kiedy bezrobocie zaczyna wzrastać, do think a recession will be declared. I think it'll probably be declared sometime in 2023. wtedy ta prawdziwa recesja może być tutaj ogłoszona. Może to się okazać w 2024 roku. That might backdate it a while. Might take until mid 2023 to declare it, or even late 2023 before they declare Albo gdzieś w połowie 2023. it, but I do think they'll backdate it some. This is something that the Fed wants to see happen. Dlatego Federalna Rezerwa chce to zobaczyć bardziej, czyli to bezrobocie, które by wzrastało i wtedy mogliby zareagować w przeciwnym kierunku, niż tylko i wyłącznie na osłabiający się rynek akcji. They have said this many times. They have been adamant that they want to see the softening of labor market conditions. When you have unemployment this low Kiedy mamy to bezrobocie takie niskie and demand is still through the roof, it makes it very difficult for inflation to come back down in a i nadal mamy ten popyt nadal na wysokim poziomie, linear way. It acts more stochastically, where instead of just coming down in a linear fashion, it just sort of goes up and down for a while. wtedy to idzie w różnych kierunkach przez pewien okres. Right? It doesn't really go anywhere. Okay, it's not what you would want to see. And because it's not what we want to see, the Fed is forced, at least so far, to continue raising interest rates. I dlatego, że nie ma tu takiej ciężkiej informacji o bezrobociu jeszcze, to nadal ma tą siłę dodawania tych stóp procentowych. And I believe they are going to continue raising interest rates until the unemployment rate starts to go up. I dla nich bardziej będzie ważniejsze to, kiedy bezrobocie zacznie wzrastać i wtedy dopiero zaczną się mocno zastanawiać nad tym, żeby może zmienić politykę, tak? Niedodawania tych stóp procentowych. And once the unemployment rate starts to go up, Kiedy bezrobocie w Stanach zacznie wzrastać, that's when we get our recession. wtedy zobaczymy tą recesję. Okay? Now, before I get to the implications on the stock market, Zanim dojdę do implikacji na giełdę, I want to talk about one or two more things. chciałbym powiedzieć o dwóch kolejnych rzeczach. The Treasury yield curve. Treasury Yield Curve. We've talked about this many times. This is To są obligacje, o ile dobrze pamiętam. what the yield curve currently looks like. Looks pretty weird, okay? If you're not I jeżeli patrzymy na to, jak wyglądają yield curve, tutaj właśnie te treasury, zaraz sobie sprawdzimy. familiar with the yield curve, Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z yield curve'em, it should normally look something like this. normalnie to powinno wyglądać w taki sposób, nawet jeżeli tutaj widzicie. Why is that? Well, Dlaczego? Czyli wzrostowo, tak? Jeden rok jest na niższym poziomie niż 2 lata, jeżeli trzymamy te obligacje 3, 4, 5. this is a function of time. So these are like 1 month treasury, 2 month, 3 month, 6 month. Dlatego mamy miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, rok, 5 lat, 10, 30 lat. I wtedy dostajemy 2,75 czy tam ileś. Year two, all the way up to 30 years. And it would make sense that the yield annually I to wtedy ma sens, że rocznie, jeżeli przechowujemy tutaj na yield, czy yield nam wypłaca rocznie, would be higher że będzie to większe, wyższe, for longer jeżeli przetrzymujemy na dłuższy okres. treasuries. That makes sense. Okay? Like we I to ma sens. can rationalize like, oh, all right, well, if I'm gonna put my money into something, Jeżeli położę swoje pieniądze na coś, to chciałbym dostać więcej, jeżeli zaufam im na dłuższy okres. O, no to działa w świecie krypto cały czas, tak? W Celsjuszu dodajemy na dłużej, tylko czasami to dłużej może się okazać, że wcale nam nie wypłacą. Tak jak działa inne projekty, które wypłacają yieldy na tym samym praktycznie fakcie, czyli dłużej zaufamy, tym dłużej po prostu to będzie nam wynagrodzone. Tylko że w krypto tak to działa, że czasami firma lubi się wyprowadzić albo
spaść na ziemię. Tutaj widzimy, że to jest bardziej bezpieczne. O. For 5 years, I would expect a higher annual return than if I only were going to do it for 2 years because I'm putting it in for a longer period of time. But occasionally you get the yield curve looking somewhat weird, like this. Ale okazjonalnie można zobaczyć, że to wygląda nam troszeczkę dziwnie, tak? Że gdzieś tutaj 6 miesięcy i rok wypłaca nam więcej niż 5 lat, 10, 20, że to nie jest takie linijne, jak widzieliśmy wcześniej. When has it previously looked like that? Kiedy tak wyglądało wcześniej, że taki dziwny wykres mieliśmy na yield curve? Scroll back through time. Wróćmy i zobaczmy na wykresie. The yield curve started to invert before the financial crisis in 2000. Czyli ostatnio, kiedy zaczął odwracać się w taki sposób, to było przed krachem finansowym w 2008 roku. Tu mieliśmy akurat do 2006 przesunął, czyli 2008, zobaczcie, 12, czyli na początku 2007 już zaczął się gdzieś ten yield odwracać. Potem mieliśmy krach finansowy w 2008. 2009, it inverted before the recession. Również przed bańką dotcomów. In the dot-com crash. 2006, pierwszy. Także też, zobaczcie, jest to wczesna oznaka tego, że możemy dojść do krachu. And you can also see some inversions going on all the way back into early 1990s. I don't have. I też te dane tylko idą do 1990 roku, także jeszcze w 90 tutaj widzieliśmy odwrócenie, ale nie mamy więcej danych. The data going much further back than this, but you can see it's really looks a little bit weird during that time frame right before the recession in the early 1990s. This is what it looks like. Okay? This is what it looks like now. To jest to, jak to wygląda teraz. You can get a higher yield right now. Możemy dojść do większych zwrotów. Dostaniemy więcej za to, jeżeli będziemy przechowywać przez rok, A 1-year treasury than you could on a 10-year treasury. niż przez 10 lat. Right, think about that. Like 1 year gives you a higher yield than a 10-year. Annually, of course. So, the thing to consider, or what you might naturally think about, is, well, what does the inversion mean? I co można się zastanowić, to co to odwrócenie oznacza. What is it? Does it have a pretty good track record? Well, we can go look at two examples. Czy to ma jakieś dane, które nas do czegoś doprowadzą? The first thing we're going to look at is the inversion of the 2-year and the 10-year. Najpierw sprawdzimy tą zmienność na dwuletnim i 10-letnim, And then we're going to look at the 3-month and the 10-year. a potem 3-miesięcznym i 10-letnim. So if we look at the spread on the 10-year and the 2-year, Także 2 do 10 lat, jak to wyglądało? you can see when it goes below 0, so when it Kiedy idzie poniżej 0, goes below 0, it means the 2-year is inverting the 10-year, meaning to oznacza, że dwuletnie odwracają 10-letnie zwroty. you can get a higher yield for Czyli dostajemy ten wyższe oprocentowanie niż byśmy trzymali dłużej. O, 2 lata lepiej niż 10 lat. Oczywiście nie w okresie, tak, ale procentowo. the 2-year than the 10 annually. When it inverts, it typically leads to a recession. Kiedy to się odwraca, najczęściej doprowadza nas to do recesji. You can see that it inverted over here in 2000, Tutaj w 2000 mieliśmy odwrócenie, chwilę przed bańką dotcomów. and we ended up getting a recession. It inverted over here in the financial crisis. 2006-2007 przygotował nas również na tym wykresie do tego, żeby przewidzieć, w tamtym okresie oczywiście, kryzys finansowy w 2008. Or before it, and we got a recession. Look at the deep inversion yet again. Jeżeli spojrzymy na to teraz, This inversion, by the way, ta inwersja is to the same extent so far that we saw before the dot-com crash. jest to na takim samym stopniu, jak wtedy, kiedy doszliśmy do bańki dotcomów. Ciekawe. Right? The main difference Jedyna różnica, jaka jest pomiędzy wtedy a teraz, is that this sort of inversion bottomed at this level when the market was at its top. wtedy ta inwersja miała Now it's at this najniższe poziomy, kiedy market był na szczycie w 90, gdzieś tutaj, nie, w 2000 roku, tak? level,
And the market's already down. A teraz różnica jest taka, że jesteśmy na takim samym poziomie, ale market już spadł z najwyższego szczytu. Like what, 20 to 30%? 20 do 30%. I mean, we're in the middle of a rally right now, so it's currently off its bottom, but Teraz mamy oczywiście delikatne wzrosty, jesteśmy troszeczkę wyżej od ostatniego dołka, ale these are just observations, right? to jest tylko obserwacja tego, co możemy tutaj znaleźć. Right, that this was at the extent to which this inverted occurred at the top. That's when the Fed started cutting interest rates to I to jest to wtedy, kiedy też Federalna Rezerwa zaczęła obniżać stopy procentowe. try to limit the pain, and we still went down. I nadal spadliśmy niżej oczywiście, tak? Z S&P 500. To dopiero początek, a nadal giełda jeszcze spadała, pamiętajmy o tym, w Now 2000 roku. we're already down here. Teraz jesteśmy już na tym samym poziomie co w 2000 albo 2000 bardziej, The market is already corrected, a już market mamy na niższych rejonach. and the Fed is raising interest A rates Federalna Rezerwa dodaje jeszcze stopy procentowe, because of high inflation. dlatego że mamy wysoką inflację. So you begin to see it's going to be very difficult for us to avoid a recession. Więc może być to dla nas bardzo trudne, żeby nie dojść do recesji, albo żeby ją gdzieś tutaj ominąć. This indicator has a fairly good track record. Bo ten znacznik ma to, że do tej pory wskazywał. Tak jak wiele, pamiętacie ze wskaźnikami, tak? Tak jak wiele wskaźników do tej pory w krypto pokazywało, że Bitcoin nie spadnie poniżej 200-tygodniowej średniej kroczącej, albo logarithmic growth curve, gdzieś tam, czy Bitcoin log, coś takiego było, też również pokazywałem ostatnio na audycji, że nie zejdziemy poniżej danego poziomu, jesteśmy poniżej. Tak samo Rainbow Chart się wysypał, Plan B się wysypał, także tutaj nie mówimy o tym, że będzie idealnie tak samo, oczywiście, ze każdymi wskaźnikami, ale warto sobie zwrócić uwagę, że uczymy się z tej audycji, nawet to powinno się nazywać kryptoporadnik, tego jakie są składniki, mikstury tego, co tworzy recesję. Zobaczcie, ile tu mamy czynników, które nam pokazują poza światem krypto. Bo jeszcze 3 lata temu byśmy mówili, S&P, kto na to wchodzi? Dzisiaj jesteśmy bardzo skorelowani z S&P i dzięki temu możemy się nauczyć, i nawet tutaj będzie ostatnio więcej audycji o tym, jak bardzo jesteśmy skorelowani tu, niż na krypto i tylko co nam wychodzi ze wskaźników, które wiele z tych wskaźników niestety nie są już aktualne. Dlatego to chciałem dla Was przetłumaczyć, bo to jest bardzo ważna informacja, która może nas doprowadzić do tego, jak długo jeszcze, jeżeli sobie dobrze pomyślimy, może potrwać to, co się dzieje. An indicator that has an even better track record than the 2-year and the 10-year I znaczniki te mają jeszcze nawet lepsze rezultaty niż 2-10 lat. is the 3-month and the Jest to 3-miesięczny i 10-letni. 10-year. And the reason why I actually do prefer this one a little I bit dlaczego preferuję ten bardziej? better is because once it inverts, it doesn't Bo w momencie, kiedy się odwraca, take that long for the recession to occur. nie zajmuje to aż tak dużo czasu, żeby recesja się pokazała. Czyli szybciej pokazuje po prostu ten yield, zwrot, korelacja pomiędzy 10-letnim a 3-miesięcznym, bo szybciej gdzieś tutaj widzimy też zwrot do tej recesji. So, for instance, you can see here it inverted in 2000, July. Więc tutaj widzimy, że w lipcu 2000 roku zaczęło się tutaj spadać poniżej tego punktu krytycznego. Of 2000, and in less than a year, I mniej niż rok czasu trwało, kiedy zaczęliśmy być w recesji. 15 luty 2001. we were in a recession in less than a year. This one took a little bit longer. Ten tutaj, 2000, dokładnie, zobaczmy, sierpień 2006, 06, August of 06, it inverted. And then it took until October, November 07. i tutaj to troszeczkę dłużej do listopada 2007, ponad rok. Rok i 2-3 miesiące, And so about a year before, the recession was declared. dopóki recesja weszła. Again, inverted in 2019. We W had 2019 that very brief recession in mieliśmy bardzo krótką ją. 2020. The reason it didn't last very long is because the Fed printed trillions of dollars. Dlaczego wtedy nie mieliśmy tak długiej recesji? Bo Federalna Rezerwa zaczęła drukować biliony dolarów. And now we're paying for it, right? Now we're I teraz płacimy za to. paying for it. It's inverted again, okay? So, when I've made prior videos on the 3-month and the 10-year,
I teraz w tym momencie właśnie weszliśmy dopiero w ten krytyczny współczynnik. Czy to będzie znowuż rok i 3 miesiące, czy nie? Tutaj bardzo fajnie podpowiada. It wasn't really inverted, or if it was only just barely inverted. You can see this is starting to really move to the downside. Now it could go a lot further than this, and I think it will. I może iść dużo niżej niż teraz i wydaje mi się, że będzie to dużo niżej niż teraz jesteśmy w tym momencie. But if you zoom in here, it's taking the plunge, right? The 3-month and the 10-year 3-miesięczny i 10-letni has inverted. właśnie się tutaj też zmienił, tak jak wtedy. So what it means to me is that likely Co to oznacza dla mnie? within about a year, To prawdopodobnie w przypadku albo w przeciągu kolejnego roku we're probably going to see a recession in the będziemy United widzieć recesję w Stanach Zjednoczonych. States. And why is that important? Dlaczego to jest ważne? Well, we're going to talk about the relation to the stock market. But Będziemy mówić o relacji czy korelacji z giełdą. generally speaking, the stock market bottoms A generalnie mówiąc o tym, market, czyli giełda, najniższe rejony wpada during the recession właśnie w recesji. for all but like one case that We wszystkich, poza jednym case'em przez ostatnie lata i to były chyba 2000. I'll show you. Okay, but all Zaraz wam for pokażę. except for like one case that I'll show you. And this is why we're in a period right now where I to nam może podpowiedzieć, że jesteśmy w tym okresie, I've said for the entire year basically that cash is king this year. że no tak jak mówiłem od początku tego roku, czyli Benji mówił, że cash jest king, And you know what? Cash is not gotówka jest królem. going to always be king. I wiecie, że nie zawsze tak jest. It certainly isn't. And you know, if you're like me and you've just been trying to stack cash this year, you I missed jeżeli jesteś i podążasz za mną, tak jak ja próbuję przechowywać jak najwięcej gotówki w tym roku, out on a lot of bear market rallies, and these counter trend rallies can be really difficult to sort of sit on the sidelines for i wiemy, że mamy czasami takie wzrosty tymczasowe gdzieś tutaj i ciężko jest nam czekać i nie ruszać tej gotówy. for the most part for. I mean I'm somewhat hedged the other direction as well, but you know, if you're stacking cash for a Ale jeżeli na przykład przez ostatni rok byłeś tylko w gotówie, no to chyba long time and you see these bear market rallies, it can constantly leave you wondering było okej, ale on mówi o tej pokusie wejścia, tak? Czyli za każdym razem, kiedy widzicie gdzieś tutaj wzrost 1%, wszyscy zaczynają krzyczeć i mówią, wow, już idziemy na all time high, no to wtedy jest bardzo trudno zostać z tą gotową, czy to w stablach, czy to tutaj również i każdy chce ugrać coś raz po raz, ale raczej od początku roku, jeżeli byśmy zostali w tej gotówie, on tutaj zauważa, to lepiej jest chyba najbezpieczniej. you know what happens if it doesn't go down further and you sort of miss the boat. But I think it is at least worthwhile to look at some of these indicators to try to figure out, you know, is the S&P 500 bottom in, or I teraz właśnie to chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jesteśmy w stanie gdzieś mieć temat, schemat, czy taktykę na to, kiedy bardziej tutaj będziemy mieć ten dołek. is it a long ways off? The more important component, in my opinion, to the bottom of the S&P 500 is not the level that it occurs, but I nieważne dla mnie jest to, na jaki poziom spadniemy, dla mnie ważniejsze jest, when it occurs. kiedy będzie ten najniższy spadek na S&P 500. It doesn't really matter to me what level it goes, because whatever Nie ma znaczenia dla mnie, na jaki poziom wejdziemy. I get in, you know, at whatever level I decide to get in, that's where I'm going to measure things from anyways. Dlatego na jaki poziom zejdziemy, to i tak mnie to nie interesuje. It doesn't really matter what level that is, whether it's 3,000, Kiedy bardziej? whether it's 2,500, Czy to jest 3000, 2500, whether it's 3,400. It's kind of irrelevant czy 3400? to me. It's more important, I think, to measure when it occurs, not Dla mnie ważniejsze jest kiedy to się zdarzy. at what price it actually reaches. I hope that is you know, somewhat, or at least somewhat makes sense. Now this chart here Kolejny wykres tutaj shows the S&P 500 in every recession, pokazuje S&P 500 w każdej recesji. going all the way back. Dojście do tutaj, zobaczmy jakiego roku, 1927. To the Great Depression, basically. Okay? Do tej wielkiej recesji. What you'll notice is that in every single recession where we had a bear market,
I co zauważyliście? W każdej recesji i kiedy mamy bessę, the bottom occurred najczęściej najniższy jej wskaźnik pojawia się during the recession, podczas recesji. except for one case. Oprócz jednej właśnie tutaj sprawy, którą wam pokażę. Okay, so we'll talk about that one case, but first, just look at a lot of these bear markets. Będziemy mówić o tym za chwilę, ale najpierw spójrzcie na te wiele bez, które tutaj się pojawiło. Look at the 70s Zobaczcie lata 70., and the early 80s when we wczesne 80. had periods of high inflation. Every single bear market Każdy bear market, czyli bessa, najniższe jej wyniki były właśnie podczas recesji. ended in the recession. Let me overlay the S&P 500 on here Dlatego dodajmy tutaj jeszcze to S&P 500. as well. Or sorry, not the S&P 500. Let me Nie S&P 500, coś innego. overlay. Let me get rid of this. Let me overlay inflation. That's what I want to Inflację chciałem dodać tutaj bardziej. do. What you'll or sorry, I clicked on the wrong one. That's just CPI. I want to get it. I want to get it year over year. Sorry, kliknąłem zły. Chciałem tak naprawdę dodać inflację. Let me scroll down. U.S. inflation. Sorry, my mouse is acting up a little bit. All right, so Chyba musi nową myczkę sobie sprawić. this is U.S. inflation. You'll see that every time Okej, tutaj mamy inflację. inflation was going up, Za każdym razem, kiedy inflacja wyskakiwała na nowe rekordy, U.S. had to raise interest rates, right, to get wtedy federalna dodaje oczywiście stopy procentowe. inflation to come back down. We had to raise interest rates. Why don't I go ahead and overlay that one too while I'm at it, right? Let's overlay the effective U.S. interest rate. Dodajmy je również. So interest rates had to go up when inflation was going up. Czyli inflacja idzie w górę, tak to działa, potem walczy z tą inflacją Fed, dodaje po prostu stopy procentowe. Eventually, and I can also switch this to the same axis as inflation and interest rates, put them on the same axis so you could see the relationship. Interest rates had to go up to combat inflation. We eventually got sent into a recession. I wtedy wchodzimy po prostu w recesję. Why did we go into a recession? Dlaczego wchodzimy w recesję? You guys know the unemployment rate. Bo bezrobocie zaczyna wzrastać. Także to przyczyny skutkowe wiecie już chyba każde, które się dzieją podczas recesji. This was when the unemployment rate was skyrocketing. I widzimy, że to bezrobocie zaczyna wzrastać, tak? W momencie, kiedy zaczyna się trudności na rynku. Unemployment rate skyrockets while the US raises interest rates. Czyli bezrobocie wzrasta, federalna dodaje stopy procentowe, To combat soaring inflation, żeby walczyć z inflacją. the S&P 500 S&P 500 spada bottoms during the recession. podczas recesji. This was in Ma the najniższe wyniki, czyli podczas zapowiedzianej recesji. Jeszcze jej nie mamy zapowiedzianej teraz, pewnie do tego również dąży, ale the late 60s, early 70s. Again, inflation goes up. i tak samo tutaj. Inflacja idzie w górę. In order to combat inflation, we have Żeby walczyć z inflacją, to raise interest rates. musimy podnieść stopy procentowe. That typically leads to unemployment skyrocketing. Wtedy bezrobocie wzrasta, When unemployment skyrockets, we get a recession. wtedy mamy recesję The S&P 500 bottoms during the recession. i wtedy S&P 500 ma najniższe gdzieś tutaj te rejony. Czyli znacie wszystkie składniki teraz. Możecie je pomieszać i za każdym razem wyjdzie wam to samo. Recesja, tak? Przynajmniej znamy się na tym. Right? Again, you go to the 80s. Lata 80. również. To samo. Inflation soars. Interest rates go up to combat inflation. Because of that, the Wszystko to samo. Także nie będę już tutaj tego tłumaczył. Przynajmniej angielskiego się pouczyć. US unemployment rate skyrockets. When the US unemployment rate skyrockets, we get a recession. The S&P 500 bottoms during the recession. You can see this play out many times, right? This is not just a single thing that occurred. Widzimy, że takie coś wydarzyło się wiele razy. To nie jest jednokrotnie, kiedy mamy te wszystkie składniki wybuchowe,
które dodają nam po prostu recesję. This has happened many times in the past where once the unemployment rate started to go up, that's where we got the recession. You should note that the S&P 500 usually bottoms before unemployment rate peaks. Ważne, że najczęściej mamy najniższe wskaźniki na S&P 500, zanim będziemy mieć najwyższy szczyt na bezrobociu. Zaraz to ci pokażę. So I'm going to hide a few of these. Now we're just looking at the stock market, the S&P 500, Patrzymy na stock market, czyli cenę i bezrobocie. and the unemployment rate. You'll notice that the unemployment rate peaks after Więc bezrobocie, najwyższy ma stopień tego bezrobocia po tym, kiedy giełda spadnie do najniższych, gdzieś tutaj S&P 500 spada do najniższych rejonów, czyli troszeczkę czasu trzeba na to, że nawet to bezrobocie może iść troszeczkę dłużej, wyżej niż najniższe rejony S&P 500. after the S&P 500 bottoms. Right? Unemployment rate peaks after the S&P 500 is bottomed. More or less every single time. Maybe there's a couple examples where it doesn't, but usually the S&P Praktycznie cały czas, może 1-2 egzemplarze, kiedy się tak nie zdarzyło. 500 is bottoming before unemployment peaks. Why is that? Well, again, the stock market is forward looking. Okay? Dlaczego tak się dzieje? Bo stock market tak naprawdę jest naprzód postawiony, czyli patrzy na przyszłość. The stock market is forward looking. It's not, once you actually have that peak in unemployment, Bo w momencie, kiedy masz dopiero ten najwyższy współczynnik bezrobocia, markets are rather sophisticated, and market participants start pricing this stuff in. So by the time it's peaked, it was priced in before. więc już ten rynek to wycenia wcześniej, także już wcześniej mamy wycenę rynku tego, że bezrobocie za chwilę będzie na najwyższym poziomie, a już tutaj mamy wzrost na rynku akcji. And the market is already assuming it's going to start going back down. Okay? And that is where the S&P 500 bottoms. I wtedy właśnie S&P 500 już ma ten dołek i już wszyscy wiedzą, że za chwilę bezrobocie będzie spadało, tak? Nie będzie się wzrastało i już to market wycenia troszeczkę wcześniej. It's when, at least usually, it's when it's before unemployment peaks, during the recession. The reason we got into the recession was because the Fed was raising interest rates No i znamy te składniki, dlaczego weszliśmy w recesję, bo Federalna Rezerwa podwyższa stopy a lot procentowe, of times to combat inflation. This is not żeby walczyć z inflacją, a potem wzrasta bezrobocie. No czyli to już powtarzamy po raz więcej. always the reason we go into a recession, right? Inflation's not always there, and it's not the only reason that we go into a recession. I inflacja nie jest zawsze tym jedynym poziomem, czy skutkiem, dlaczego idziemy w recesję, But there are a lot of reasons when we do go into a recession, it's ale najczęściej, kiedy idziemy w recesję, because inflation is high. Dlatego, że We inflacja saw that jest in the wysoka. 40s, we saw that in the 70s, widzieliśmy w 70 latach 80. and you can see, I mean, even if you go back, even if you go back over here, when I nawet wcześniej. unemployment was going up, again, the S&P 500 bottoms during the recession before unemployment peaks. I pokazuje tutaj inne lata również, że no idziemy w recesję i S&P 500 ma swój bottom, czyli najniższy poziom, zanim mieliśmy, czy wcześniej niż mieliśmy najwyższe bezrobocie. O. This happens so many times. So, how do we wrap this video up, right? Więc jak podsumujemy to wideo? No w końcu, jak można podsumować takie wideo? Przynajmniej nauczyli się ci, którzy nie wiedzieli, co jest skutkiem, tak jak mówiłem wcześniej. Jak można podsumować? Szybko. What's one way that we can, sort of wrap this up? Well, there are a lot of companies that are showing huge Mamy wiele firm, które pokazują duże losses recently in spadki i straty w tym momencie. earnings. Like, their Meta, earnings are coming in far below expectations. We already saw Meta. ich zarobki są dużo poniżej oczekiwań. We saw even just Amazon Amazon również. today, and Apple actually came in somewhat okay. Apple w miarę okej wyglądał. But a lot of companies are really starting to come in Ale wiele firm and show that their earnings are relatively lackluster. So you're starting to see the cracks form. pokazują po prostu, że mają mniejsze zarobki. Widzimy te różne rzeczy, które zaczynają się dziać, czyli pierwsze oznaki słabości. Now, what I want to show to sort of finalize the video Żeby podsumować to wideo, to co chcę pokazać, to
is to look at this bear market compared to the prior bear markets. Popatrzeć na tą bessę i porównać ją do innych bess. This is what it looks like. All right? To jest to, jak wygląda to teraz. I ta niebieska to jest ta, w której się teraz chyba znajdujemy, o ile dobrze pamiętam. Make sense? No. Let's clean this up a little bit. First of all, Oczyśćmy to troszeczkę. this is a 2022 bear market. Mamy tą bessę teraz tu na niebiesko. All right? Looks like a structural bear market. I mean, you Wygląda jak strukturalna bessa. see the lower highs and the lower lows. Mamy coraz to niższe dołki i szczyty. Okay, the lower highs and the lower lows. What happens if we were to compare this directly to prior bear markets? Co, jeżeli porównamy to do innych bess? Mieliśmy chyba podobną audycję wcześniej, albo Benji przedstawił podobną. Let's go look at the financial crisis, for instance. This is what it looks like. Sprawdźmy do 2008, czyli ta finansowa, ostatnia. It looks pretty similar to what we've played out so far this bear Wygląda to podobnie do tego, co mamy teraz. market. Right? It doesn't mean we have to have a capitulation in a couple months, but it Nie oznacza to, że musimy mieć kapitulację za 2 miesiące, also doesn't mean we won't. ale nie oznacza to też, że nie będziemy mieć. Couple również oznacza, pamiętajcie, parę miesięcy. To może być 2 lub parę miesięcy. Every bear market plays out somewhat differently, but this is what it currently looks like. Ale tak to teraz wygląda. Would this make sense? Well, if you think about it, as I said before, we're likely not going to be in a declared recession until 2023. Więc prawdopodobnie nie będziemy mieć tej prawdziwej recesji zdeklarowanej w 2023 raczej Which dopiero. is likely a good chance that's when the Więc stock jest market will jeszcze szansa, że właśnie podczas tej recesji będziemy mieć najniższe gdzieś tutaj te wartości S&P 500. bottom. Okay? At some point during the recession, whenever that's declared, that's likely where the recession, or that's likely where the stock market will bottom, and it's also likely where unemployment will get close to peaking. Okay? I też bezrobocie będzie na najwyższym poziomie wtedy. It's hard to know if it's going to all happen in 2023 or maybe Nie wiadomo, czy to się zdarzy w 2023, czy early 2024. It na początku 2024. depends on how quickly these things play out. But Jeżeli na początku 2024, porównując to do Bitcoina, to pamiętajmy, że mamy halving w kwietniu 2024. To by też wtedy dało nam gdzieś wyskok przed halvingiem do tego, że możemy mieć piękne wzrosty, jeżeli oczywiście ten halving znowuż by nam pokazał. Tylko pamiętajcie, że z halvingiem jest tak, że coraz mniej bitcoinów jest wyciąganych, tak? Czyli dodawanych do dziennej na przykład. Więc wtedy te firmy, które dzisiaj widzimy, pomału zaczynają, dopiero pierwsza czy druga będzie bankrutować, czy bankrutuje, jedna z największych nawet. Jeżeli chodzi o mining, to pytanie, jak będzie wyglądać ta struktura w przyszłym roku, tak? Czy w 2024. Ale będziemy wtedy w okresie tuż przed halvingiem. Kwiecień 2024. this bear market from the financial crisis lasted 517 days. Ta właśnie finansowa bessa 500 ponad dni trwała, teraz jesteśmy Currently about 300 300 dni. days into the one we're in right now, and maybe just below 300 days. So another couple hundred days Kolejne 200 dni nam jeszcze brakuje. seems reasonable. Like it seems like a plausible scenario. Jest to prawdopodobny scenariusz oczywiście, So that we could have another couple hundred days of a bear market, gdzie możemy mieć jeszcze 200 dni w bessie and it would be in general expectations with what we expect from the other charts that we looked at. i to będzie pewnie takie oczekiwane, jeżeli porównamy to do tych innych wykresów, które tutaj również mieliśmy. If we compare it to the .com bear market, this is Jeżeli porównamy do 2000 roku, czyli bańki dotcomów, what it looks like. tak to wygląda. This one lasted a lot longer. It Ta miała dużo dłużej ten swój okres. lasted 927 days. 970 dni. Meaning if that's the case, we're only a third of the way through the bear Dopiero w 1/3 jesteśmy bańki dotcomów teraz. market if it has to last as long as the .com bear market. Which I know is kind of crazy to think Wiemy, że to jest szalone, żeby to porównywać i żeby jeszcze określić, że będziemy kolejne, powiedzmy, 2 lata. about. But it's a possibility, right? Like Ale jest prawdopodobieństwo takie. these are possibilities. I rozmawiamy o rachunku prawdopodobieństwa, jeżeli próbujemy tutaj coś przepowiedzieć. Whether we want to believe it or not. It's just the truth. It's not to say that it has to play out. I nie mówimy o tym, że tak się akurat wydarzy.
It's not to say that it will play out, czy zdarzy się. or it's not even to say that I think it will play out. It's I nawet nie chodzi o to, czy ja myślę, że tak się zdarzy. just, it is It is what it is. what it is. And what it Czyli jest to, co jest. is a potential outcome Także potencjał. Porównujemy tego. that we've seen in the past when we also didn't have high inflation and we Gdzie porównujemy to, że nie mieliśmy aż tak wysokiej inflacji. had a Fed that was cutting interest rates. I gdzie tutaj na przykład wtedy już działał i bronił tej inflacji i też można powiedzieć szybciej oddziaływał na to, powiedzmy już nie dodając tych stóp procentowych. Not raising them. So, an important consideration to make. So, it would generally be in line with expectations that you could have a bear market last a while longer. Więc możemy mieć oczekiwania, że ten bear market, w którym się znajdujemy, czyli besie, może trwać dużo dłużej. And eventually see a bottom some point during the recession. Now, they're not all doom and gloom. Some I oczywiście nie wszystkie są tak nieciekawe. of these bear markets, while they might last a lot longer, Niektóre z nich mogą nawet dłużej trwać, they don't actually go that much lower. ale nie idą dużo niżej. So if you look at the one from the 1980s, it Na przykład ta z lat 80. lasted a lot longer. Mieliśmy tutaj 620 dni, czyli jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie, ale dużo niżej nie zeszliśmy tutaj z wartościami cenowymi. About twice as long as the current one has lasted so far, but it didn't actually go that much lower than where the current one is right now. So that's something to consider as well. And that's why I said, earlier on in this video, it's not always about how far down it goes. It's more or less about when. I dlatego tutaj mówię o tym, że nieważne jest jak dużo niżej spadniemy, ale kiedy będziemy mieć ten dołek. Bottoms. Now, I'm not going to pretend like I'm going to be able to predict I nie będę tutaj udawał, że ja jestem alfą i omegą i umiem tutaj przewidzieć cokolwiek, exactly when the S&P 500 has bottomed. I że kiedy będziemy mieć dokładniej też najniższe rejony. don't know, if anyone will be able to actually I nie wydaje mi się, że ktokolwiek umie to przewidzieć. predict the Dlatego ostatnio mamy tak wiele audycji na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie ktoś mówi tak, może to być największa inwestycja twoja, ale również możemy spaść niżej, tak? Zawsze jest to dodawane ostatnio, więc tutaj obojętnie byście kogo nie słuchali. Tu, na czym się skupiamy na tej audycji, to fakty. Suche fakty, gdzie pokazuje, jak zmienia nam się wyobrażenie, jak długo jeszcze możemy być, oczywiście. Lub pytanie, co zrobi Fed? Dziadzia Fed, tak? Wszyscy są uzależnieni od dziadzia Feda. day in which it bottoms. A lot of Nie mylić z Fredem. people would argue that the bottom is already in. However, so far this year, as we've declared cash as king, all of the rallies Ale tak jak powiedzieliśmy od początku tego roku, mówiliśmy, że gotowa jest królem. have been short-lived and we ultimately put in new lows. If you go look at the 73-74 bear market, which was Jeżeli byśmy przeszli do lat 70., also during a period of high inflation, we could go sideways for a while. możemy iść jeszcze trendem bocznym przez pewien okres. Pewnie wtedy to by było dobrze skorelowane z tym, że wiecie, listopad, grudzień dla krypto jest ok, S&P ok, styczeń możemy mieć dalej spadki ewentualnie, tak? Czyli pytanie, czy tak się zdarzy. Before earnings really continue to disappoint, and then maybe you get a second leg down later on, sometime in 2023. I dopiero w 2023 możemy mieć kolejne spadki. Again, if it plays out like the financial crisis, it means that, we see a bounce or we're in the bounce. Jeżeli teraz byśmy zobaczyli właśnie tak jak w finansowym kryzysie w 2008 roku, delikatne odparcie tego, idziemy do końca roku, powiedzmy, tak, 300, no tak, gdzieś do końca roku. I jeszcze byśmy tutaj mieli na święta pięknie, ładnie, krypto już ma all time high, wchodzimy w hossę, dziękuję, wszyscy już są zielonie nastawieni, 1% w górę, 2, 3, 5, a tutaj chwilę później, na początku przyszłego roku już troszeczkę gorzej. Maybe it lasts for another month or so, and then it comes back down. One way that this could maybe play out is if you had the Fed Jeżeli tak miałoby się zdarzyć, to na przykład Federalna Rezerwa give some dovish talk or something, daje nam jakieś tutaj odwrotne stwierdzenia. and then everyone starts talking about a pivot. I wtedy wszyscy zaczynają mówić o pivocie, czyli pivot, tak zwane odwrócenie ich, hawkish. Na przykład to może być w taki sposób zagrane, że teraz 75, a 50 w grudniu i wszyscy już są, już kończymy Federalną Rezerwę, bo już zmniejszyli to 50, a nie 75, czyli jesteśmy na końcu, a tutaj zaraz się czai przyczajony tygrys, ukryty smog i mówi, mam was. Even though they're still raising interest rates, and then we get to the end of the year,
and they're still raising interest rates, and the pivot that was promised that was going to save everyone's portfolio is not actually true. Jeżeli ten pivot potem się zmieni na koniec And then everyone realizes it, and then the market goes i potem market idzie jeszcze niżej. down. That's one way that one could play out. One way that this one could play out is if the Fed gives dovish talk and we go up for a while, and then we do Tak samo tak jak tu, mamy 80 lata, nagle wyjście z tą samą na przykład sytuacją, że o 50 punktów bazowych tylko w grudniu i wszyscy są podnieceni, bo idziemy wyżej, a chwilę później w przyszłym roku również będzie inaczej. get bad earnings, but somehow inflation comes back down before the unemployment rate starts to spike. And then perhaps it doesn't have to get as bad. But Albo inflacja spadnie niżej, zanim będziemy mieć pik na bezrobociu, czyli najwyższe rejony. these are all considerations that you should make. What's interesting, if you overlay a lot of these bear markets, let's say the one from like the late 60s and early Co jest interesujące, jeżeli pokażemy tutaj więcej tych bez, które się wydarzyły, 70s, where we did have some high porównamy do nich, inflation, the one from the 70s, the one from the 80s, the dot-com crash, the financial crisis, the one from 1946 to 1949, which didn't go that much lower, but lasted a lot longer. This w 46 na przykład poszliśmy, tak jak tutaj macie, dużo dłużej. Nie dużo niżej, ale dużo dłużej. Trwało to wtedy. is where we are. Tu jesteśmy w tym momencie, zobaczcie, w tym miejscu niebieskim, czyli jesteśmy, można powiedzieć, niektórych w połowie, a w większości w 1/3 dopiero teraz. Right? This is where we are. This is where a lot of these other structural or, cyclical bear markets, how long they went. So, with this in mind, knowing Jeżeli to wiemy that the Fed will likely raise interest rates i wiemy to, że raczej Federalna Rezerwa jeszcze doda stopy procentowe still into a slowing economy do zwalniającej ekonomii, to combat inflation, żeby zwalczyć inflację, to get the unemployment rate higher, żeby wejść z tym bezrobociem na wyższe rejony, bo to ich najbardziej interesuje teraz, to reduce demand because they can't fix the supply chain issues, żeby zmienić podaż, zmniejszyć podaż, bo nie mogą zmienić popyt which will likely send us into a recession. i to wtedy nas prowadzi na recesję. And it is in the recession I wtedy w tej recesji dopiero that the S&P 500 S&P 500 normally bottoms. ma najniższe rejony. A jeszcze nie mamy recesji, o to mu chodzi. It's not always, right? I did say there was Nie zawsze, i tutaj nie zawsze się tak there was działo. one time Był jeden, where it didn't. kiedy się nie Dot-com zdarzyło. crash. Czyli bańka dotcomów, kiedy nie mieliśmy tak. It actually bottomed after the recession. Gdzie mieliśmy najniższy wskaźnik po recesji. Ale pamiętajmy, że to była bańka dotcomów i tam nawet bezrobocie nie grało dużej roli, bo to była banka internetowa. Tam, wiecie, firmy powstawały naprawdę na billboardach. Jeżeli, nie wiem, czy wszyscy oglądali, warto może wejść w playlistę i zobaczyć sobie bańkę dotcomów, krypto, cisza przed burzą. Jest już upubliczniony ten audiobook i tam macie porównanie krypto do bańki dotcomów w tym audiobooku. Po to on został upubliczniony, bo wiele z tego audiobooka już się sprawdziło, a pytanie, czy dalej będziemy jeszcze szli śladami tego audiobooka, więc nie chciałem sprzedawać komukolwiek jakiegoś już produktu, który już się praktycznie sprawdził w niektórych rzeczach, tak? Więc tutaj warto wejść w playlistę i macie tam są dwie playlisty. Kryptocisza przed burzą z komentarzem po pół roku i Kryptocisza przed burzą, sam audiobook. I tam pierwsze 2-3 działy są właśnie banki.com. I potem możecie się przesunąć na ostatni dział, gdzie porównujemy, czy jeden z przedostatnich, czy na samym końcu porównujemy krypto do tego, jak był skorelowany z tym, co się działo z bańką.com. I tutaj, czy będzie to samo teraz? Bo bezrobocie nie musi dojść do wysokich poziomów, jeżeli powiedzmy gdzieś krypto będzie również tym czynnikiem, który był podobny do bańki.comów. Zobaczymy, to jest bardzo ciekawe. If you think back to what was going on in 2001, maybe that would give you some insight into why we continued going down after it seemed like the worst was over. Dlatego widzimy, że tutaj jeszcze żeśmy spadali mimo recesji zakończonej, tak? 2001 rok to był tylko jeden, który się nie działo tak jak wszystkie inne. But these are all important considerations for you to think about. I'm not here just to spread doom and gloom. I really am not.
but I do want people to at least consider these things before YOLOing all their money in, because it's one way to just completely lose your money in bear markets. It's just like YOLO Także po prostu tutaj wam pokazuję wszystko Benji. in on every single bear market rally. Again, none of this is financial advice. Nic z tego nie jest finansową poradą. Ja nie jestem finansowym doradcą, jak pewnie tutaj zaznacza Benji. I just want you to look at some of these indicators Chciałem tylko porównać te różne znaczniki and make the decision for yourself i wy zawsze podejmujecie decyzje sami. how you think Jak wy myślicie? Dobra, zobaczysz, czy coś tu jeszcze było. Bitcoin Jeżeli chodzi o Bitcoina na koniec, is one of the main things this channel has been around about jest jednym z tych kanałów, for a long time. o którym mówiliśmy przez dłuższy okres, ale ostatnio mamy pivot do rynku akcji. Często się pojawiają u Benjiego te właśnie, bo jesteśmy bardzo skorelowani z tym. And what's interesting Co jest interesujące tutaj, is that this peak here was right że around ten 64 to 65K, szczyt pierwszy był w granicach 64 tysięcy, right? It almost went to 65K. And then this one went to a 69K, ten kolejny doszedł do 69, about half a year later, pół roku później, right? About half a year later. około. What I find somewhat interesting is if you go over to core inflation, Jeżeli przejdziemy do core inflacji, it's almost mimicking the double peak of Bitcoin, right? nawet tutaj ma to prawdopodobieństwo tych samych wartości, co były w Bitcoinie na core inflacji. Even down to the actual number, right? Nawet do samego numeru. 6,5%, a potem mieliśmy 6, zobaczmy. 6.4 and then 6.5 6,4, 6,5 in March. w marcu. 6.5 in March. 6,5 było w marcu. 6.4 in February. 6,4 w lutym. And then it came down. I potem zeszliśmy niżej. I think Bitcoin came down. And then Bitcoin went back up I Bitcoin poszedł wyżej to 69K. do 69 tysięcy. Core inflation right now is W 6.6%. tym momencie inflacja core, tutaj mamy 6,6. So it'd be kind of funny if it peaked out at like 6.8 or 6.9%. Byłoby to ciekawe, żeby też tutaj wyglądało to tak jak 6,6 And we sort of had a double peak on core inflation. i mielibyśmy double peak, czyli podwójny szczyt na core inflacji. I think that's what's going to happen, honestly. I wydaje mi się, że to się wydarzy. I think core inflation, you're likely going to see some type of double peak on it. Not that dissimilar from what Bitcoin No i może nie będzie to aż tak podobne jak do Bitcoina, ale did, where it went just a bit higher. gdzie wyszliśmy, a nawet może być troszeczkę wyżej. But I do think you will see core inflation come down considerably in 2023. Ale ta inflacja powinna zejść niżej w 2023. And then we'll just have to live with the effects of what the Fed has done. I wtedy byśmy musieli po prostu żyć z tymi efektami Fedu, co on zrobił. Have to go into the recession, try to find a bottom on the S&P 500. Wtedy trzeba będzie gdzieś tutaj znaleźć najniższy dołek na S&P 500, albo gdzieś dołek. O. And begin a new phase I wtedy wyjść z tego zaklęcia cash is king. Dopiero wtedy. of economic expansion. Ja już to dodałem. Dobra, mamy to, więc audycja przetłumaczona, godzina 18 z 30 paru minut, także dla tych, którzy nie chcą słuchać, bo po prostu znają angielski, ja to rozumiem bardzo dobrze, dlatego tak to tłumaczymy. Jakby miało dodać napisy, to dla tych nowych, po pierwsze, ci, którzy prowadzą auto, by tego nie zobaczyli, a po drugie, bardziej tak czy tak nie mogą zobaczyć, ale nie usłyszeli, a po drugie, no to jest zupełnie inna szybkość, jeżeli tłumaczy na bieżąco, niż dodanie napisów 2-3 godziny, a tutaj po godzinie 18 plus przerwy, kawa pomiędzy, no to jest dużo szybciej. Także życzę Wam wspaniałego dnia, wspaniałego weekendu, no i widzimy się już niebawem w kolejnej audycji Dzień Dobry Krypto. Dziękujemy Benjiego, również Benji, łapa w górę u niego na filmie zawsze i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.